Cześć, tu Kasia z Akwarium Gdyńskiego. Na pewno zauważyliście, że światowy przemysł rozwija się, a po drogach jeździ coraz więcej aut. W Polsce w ciągu ostatnich 30 lat liczba samochodów wzrosła blisko 5-krotnie. Skutkiem takiej sytuacji jest zwiększona emisja spalin pochodzących z oleju napędowego, benzyny, gazu ziemnego. A co za tym idzie? Zanieczyszczenie środowiska. Aby poprawić jakość powietrza, szuka się różnych alternatyw, różnych rozwiązań. Jednym z nich jest produkcja biopaliw. Czym jest biopaliwo? Najpierw powinniśmy wyjaśnić sobie, czym jest biomasa. Biomasa to produkty pochodzenia organicznego, czyli produkty organizmów żywych, zarówno roślin, substancji pochodzenia zwierzęcego, jak również mikroorganizmów. Biomasę najczęściej wytwarza się z buraków cukrowych, trzciny cukrowej, ziemniaków, pszenicy, kukurydzy. Niekiedy także z odpowiednio przetworzonych roślin oleistych, takich jak słonecznik, rzepak czy soja. Z biomasy powstaje biopaliwo, a biopaliwa dzielimy na 3 typy. To znaczy należą one do 3 generacji: pierwszej, drugiej i trzeciej. Zależy, z jakiego rodzaju produktów powstała biomasa, a w konsekwencji biopaliwo. Biopaliwa pierwszej generacji pochodzą z wysokoenergetycznych roślin, takich jak rzepak czy słonecznik. Ich uprawa wymaga dużego obszaru rolniczego. Oznacza to, że na takim terenie zostaje nam mniej miejsca na uprawianie roślinności przeznaczonej do spożycia. Biopaliwa drugiej generacji to biopaliwa pozyskiwane z roślin, których człowiek nie je, na przykład drewno, słoma czy różne resztki roślinności. Wydaje się, że przyszłość należy do mikroorganizmów wodnych, czyli alg, z biomasy których produkuje się biopaliwa trzeciej generacji. Cześć, nazywam się Marek Klin, jestem doktorantem w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuję się hodowlą mikroglonów bałtyckich i słodkowodnych. Badam gatunki, których biomasa ma największy potencjał w produkcji biopaliwa. Tę dziedzinę nauki nazywamy algakulturą. Szacuje się, że we wszystkich wodach świata żyje kilkaset tysięcy gatunków mikroglonów. Mają one mikroskopijne rozmiary, zbudowane są z jednej komórki i bardzo szybko się namnażają. Ten ogrom bioróżnorodności wymaga pewnego uporządkowania. Zanim zaczniemy badania nad konkretnym gatunkiem, musimy wyizolować ze środowiska jedną komórkę danego gatunku i ją namnożyć. Jest to zadanie trudne, ponieważ w jednej kropli wody z jeziora czy morza może być nawet kilkaset komórek należących do różnych szczepów. Badana kropla pochodzi z wody, która jest naturalnie zielono zabarwiona i mętna. To dodatkowo utrudnia wyłapanie pojedynczej komórki. Z tej pobranej komórki możemy wyhodować około 100 razy więcej biomasy, niż dzieje się to naturalnie w przyrodzie. Hodowlę mikroorganizmów prowadzi się w bioreaktorach, czyli specjalnych zbiornikach. Te zbiorniki mają przeźroczyste ścianki, dzięki czemu światło może swobodnie docierać do mikroglonów. Jest to ważne, ponieważ ze światła glony czerpią energię do fotosyntezy, czyli do wzrostu. Ten typ zbiorników nazywamy fotobioreaktorami. Dobry dostęp do światła i mikroelementów to sprzyjające warunki do wzrostu. Wtedy mikroglony szybko się namnażają, co oznacza, że równie szybko przybywa roślinnej biomasy, a z biomasy powstaje biopaliwo, czyli nośnik energii. W tej fazie hodowca kończy hodowlę i zbiera biomasę nasyconą energią. Wśród rekordzistów są gatunki glonów, w których sucha biomasa zawiera aż 40% tłuszczów. To naprawdę dużo. Obecnie pracujemy nad ulepszeniem metod hodowlanych, dzięki którym biomasa powstaje szybciej i zawiera w sobie jeszcze więcej energii. Staramy się też ograniczyć koszty związane z jej produkcją i oceniamy, które z biopaliw bazujących na glonach są najbardziej przyszłościowe i uniwersalne.